Hej, jestem w pięknym miejscu na Hawajach. To, co widzisz za mną, jest to jedna z 10 podobno najsłynniejszych plaż na świecie, Waikiki. W tym miejscu żył pan, którego muzykę bardzo lubię, ale zabiły go dosłownie jego złe przyzwyczajenia, bo przejadł się, po prostu przejadł się na śmierć, ważył w pewnym momencie ponad 300 kg. Pan nazywał się Israel Kamika Vivaole, nie jest łatwo wymówić jego nazwisko. Ten pan był niezwykle szanowany, do tej pory jak ludzie o nim mówią, to mówią z wielką estymą, że go nie ma, ale widzisz, nie potrafił pozbyć się swoich złych przyzwyczajeń, nie potrafił z tym zawalczyć. Ale takich ludzi, którzy umarło przez swoje złe przyzwyczajenia, jest o wiele więcej niestety. Widzisz, to nie chodzi tylko o to, czy się umrze, czy się nie umrze, tylko to jest bardziej według mnie kwestia jakości życia, bo każdy z nas ma jakieś złe przyzwyczajenia, tylko jedni walczą z tymi przyzwyczajeniami, a dla innych to nie ma znaczenia, bo wydaje mi się, że tak jest dobrze. Ponieważ mówię Ci o sukcesie, chcę, żebyś zaszedł jak najdalej, to jedna z podstawowych rzeczy, którymi powinieneś się zająć, to jest właśnie to, żeby zwalczyć swoje złe przyzwyczajenia. Jeden z Was napisał do mnie chyba na Facebooku, że przypomniał mi to, co Benjamin Franklin powiedział kiedyś. Silny jest ten, kto potrafi przezwyciężyć swoje słabości. I o tym chcę trochę porozmawiać dzisiaj, bo takich słabości jest cała masa. Takich słabości, wiesz, ja mam spisaną listę ponad 200 takich słabości. Ci z Was, którzy są zapisani na mojego newslettera na mistrzmotywacji.pl, jak wejdziesz na tą stronę, możesz się zapisać i dostaniesz listę prawie 200 takich złych przyzwyczajeń. Jeśli nie wiesz, co to takiego jest, złe przyzwyczajenie. Ok, w skrócie. Może być to przeklinanie, może to być obgryzanie paznokci, może to być używanie slangu, przekleństw, późne wstawanie, obiadanie się śmieciowym jedzeniem. Takich rzeczy jest cała masa. Dla niektórych jest to kwestia picia alkoholu, dla innych narkotyków, innych używek itd. Tego jest cała masa. Im więcej takich rzeczy będziesz w stanie wyeliminować ze swojego życia, tym będziesz lepszą osobą, tym będziesz osiągał większe sukcesy. Skąd się takie rzeczy biorą u nas? Wiesz, bierze się to z działania naszego mózgu, który w momencie, kiedy powiedzmy o jedzeniu słodkich rzeczy. Zjesz sobie jedno ciacho, poczujesz się dobrze, bo to jest słodkie, bo to dobrze smakuje i w tym momencie Twój mózg wyprodukuje dopaminę. Jest skojarzenie. Jedzenie słodkiego, przyjemność. Powtórzysz to kolejnym razem i znowu słodkie, przyjemne. Dopamina. Radość dla Twojego mózgu. I skąd się bierze nawyk? Z powtarzania. Powtarzasz to, powtarzasz. Za każdym razem jest ten sam efekt dla Twojego samopoczucia i stąd się bierze nawyk. Jak się pozbyć tego złego nawyku? Najlepiej by było, gdybyś wziął sobie kartkę i na kartce rozpisał sobie swoje złe nawyki, tylko nie zwalczysz wszystkich naraz, nie ma szans. Tak jak to robił Benjamin Franklin, to co opisał w swojej biografii. Jeśli, tutaj się pokaże link, to sobie przejdź do wideo, gdzie mówiłem o dobrych nawykach i o tym, co Franklin mówił na ten temat, bo Franklin zwalczał jeden nawyk w przeciągu tygodnia i pracował nad tymi nawykami przez całe życie. To, co ja Ci sugeruję zrobić sobie 30-dniową taką próbę, ale po pierwsze wypisz sobie na kartce te swoje złe nawyki, weź jeden taki, który w tym momencie uważasz, że najbardziej źle na Ciebie wpływa i zastanów się, co wywołuje ten nawyk. Bo to, że Ty na przykład jesz słodkie rzeczy, jeśli jesz takie rzeczy, to się z czegoś bierze.
Czy jesteś głodny i nie jadłeś nic pół dnia i w tym momencie masz ochotę na coś słodkiego? Czy może jesteś smutny? Czy może ktoś ci coś złego powiedział i chcesz się pocieszyć i wtedy bierzesz to słodkie i jesz? Znajdź przyczynę. Jak znajdziesz przyczynę, to musisz teraz znaleźć zastępstwo do tego złego nawyku. Czyli jak chcesz zjeść coś słodkiego i pojawi się ochota na zjedzenie czegoś słodkiego, to napisz sobie rozwiązanie, co innego możesz zrobić, żeby zastąpić ten zły nawyk. To może być na przykład to, że będziesz miał przygotowane marchewki, dosłownie marchewki, i w momencie, kiedy pojawi się ochota na słodkie, zjedz marchewkę. I teraz kolejna bardzo ważna sprawa. Ustaw sobie, że będziesz to robił przez 30 dni. Miej takie wyzwanie, że zrobisz to przez 30 dni. Zrób to sam dla siebie. Może ci się wydaje, że to będzie ciężkie, bo to będzie ciężkie, bo co chwilę będzie się pojawiać ochota na to, ale powiedz sobie, to jest tylko 30 dni. Tylko 30 dni, nic więcej. W kolejnym punkcie, który powinieneś zrobić, powiedz swoim znajomym, że przez najbliższe 30 dni, że postanowiłeś sobie coś takiego, że przez 30 dni nie będziesz jadł słodkiego. I co się w tym momencie stanie? Po pierwsze, kiedy oszukujesz w pewien sposób swój umysł, bo w momencie, kiedy powiesz sobie, że to jest tylko 30 dni i będziesz sobie wmawiał, że to jest tylko 30 dni, to będzie ci łatwo to wykonać, bo 30 dni, miesiąc to nie jest duży odcinek czasu. A w praktyce okaże się, że po miesiącu pozbędziesz się tego nawyku i nie będziesz miał problemu z tym, że masz ten zły nawyk. Do tego, jak powiesz swoim znajomym o tym, że pozbywasz się tego nawyku, to w momencie, gdybyś nagle miał ochotę na wyłamanie się z tego, to albo ktoś z swoich znajomych może cię zobaczyć, albo sam sobie pomyślisz, nie mogę, obiecałem. I trzymaj się tego. Okej, to jak coś takiego zastosujesz przez miesiąc, napisz po miesiącu, czy ta metoda zadziałała na Ciebie, czy nie. Tutaj są komentarze, możesz jak najbardziej pisać. Jak nie wiesz, jakie to są złe nawyki, powtarzam jeszcze raz, możesz wejść na stronę mistrzmotywacji.pl, zapisać się, tam jest mój newsletter. Tam mówię dużo tego, o czym nie mówię tutaj na YouTubie. Między innymi podaję listę prawie 200 takich złych nawyków, więc wejdź, zapisz się, skorzystaj. Jeśli masz kogoś znajomego, kto ma problem z jakimiś złymi nawykami, przekaż mu to wideo, niech zobaczy, niech mu da do myślenia. Pozdrawiam z pięknego Honolulu.